Ale nie myślałeś o czymś właśnie, żeby się ustatkować, żona, dzieci, czy raczej to nie jest dla ciebie, bo nie chcesz, tak? Ja długo uzależniony od heroiny jestem. Ja po prostu fizycznie i psychicznie nie daję sobie rady, dlatego piję i ćpam. Dziś zabierzemy Was na słynny niemiecki dworzec, gdzie rozgrywa się fabuła znanego wszystkim filmu i książki My, dzieci z dworca Zoo. Pomysł na dzisiejszy odcinek był taki, aby przejść śladami głównej bohaterki, ale życie pisze własne scenariusze i jak się okazało, na dworcu dalej przebywa wielu bezdomnych, ludzi z różnymi uzależnieniami i to nie tylko od alkoholu. A co nas najbardziej zaskoczyło, to to, że wielu z nich jest naszymi rodakami. Idźmy jednak zgodnie z początkową fabułą, czyli śladami dzieci z dworca Zoo. No i dojechaliśmy do pierwszego punktu, w którym tak naprawdę główna bohaterka wychowywała się od 6 roku życia, ponieważ przyjechała z centralnego Berlina właśnie tutaj na niegdyś nowoczesne osiedla. I to właśnie tutaj między wierszami również dzieje się cała akcja tej książki i opowiadań Christine, ponieważ mimo to, że ona skupia się na dworcu Zoo, to wszystkie te emocje, jakie się zaczynały się tutaj i w domu, z mamą i z tatą, z przemocowością, z niezrozumieniem, a następnie stąd przeniosło się na ulicę. W latach 70. Berlin Zachodni był niejako wyspą dookoła właśnie komunistycznego NRD, tylko ten Berlin Zachodni był paradoksalnie tą wyspą bezpieczeństwa, luksusu i dobrobytu. Ale mimo tej właśnie takiej wspaniałej otoczki dalej były te problemy, czyli właśnie takie osiedla, gdzie sama Christiane mówiła, że wszędzie były ściki, kupa i szaro. Brudno, ponuro i nikt się nimi nie zajmował. W momencie, kiedy dzieci, że tak powiem, zaczęły coraz bardziej rozrabiać, to z urzędu miasta wpadli na pomysł, że zbudują im plac przygód, czyli po prostu plac zabaw. Jak słyszymy też z opowieści głównej bohaterki, mówi, że nie do końca ona rozumiała, co starsi mieli na myśli, mówiąc plac przygód, bo dla nich po prostu było to nudne, nie interesowało to ich. Natomiast starsi mieli w tym bardzo taki, wydaje się, że teraz z perspektywy czasu, dobry cel, bo mogli na takim placu zabaw skupić te dzieci i po prostu jakby ich kontrolować. A oprócz tego jeszcze w tym uczestniczyli pracownicy socjalni, czyli mieli jakąś kontrolę nad tymi dziećmi. Jak się później okazało, to była tylko złudna kontrola, bo tak naprawdę mimo to, że ten plac był, to nikt z niego nie korzystał. Z jej punktu widzenia to osiedle było straszne, szare, ponure, brzydkie i w ogóle nie nadające się do mieszkania. Oczywiście upraszczam temat. Teraz, 50 lat później, patrzę na zwykłe osiedle, które jest nawet można powiedzieć, że ładne, bo jest zalesione, jest dużo zieleni i tak dalej, ale dalej to patrzę ze swojego punktu widzenia, właśnie z punktu widzenia czytelnika i człowieka, który to widzi na te kilkadziesiąt lat później. Ale teraz udajemy się do kierunku klubu Sand, gdzie tak naprawdę cała ta historia z jej uzależnieniem się zaczęła. Ruszamy więc z osiedla praktycznie do centrum Berlina, właśnie do klubu Sound, gdzie zaczynały się te wszystkie imprezy, że tak powiem, a dworzec Zoo jest zaraz obok. Mamy tam 32 minuty, 16 km. Wszystkie wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby właśnie nie ten niesłynny klub Sound. On teraz nie istnieje, ale kiedyś się znajdował właśnie w budynku za moimi plecami. Słuchajcie, to właśnie tam Christine została wdrożona właśnie do ekipy. To tam chciała się poczuć członkiem właśnie grupy i tam zaczęła niewinnie. Zaczęła od delikatnych narkotyków, papierosów i tak dalej, od przysłowiowej trawki. Tak jak według mitów i wszystkiego, co rodzice mówili, że nie bierz trawki, bo pójdziesz ciężkie narkotyki, to nie wzięło się znikąd, bo właśnie tak doszła niestety do heroiny. A wszystko zaczęło się właśnie niewinnie od klubu muzycznego Sand. Dziewczynka, która za bardzo nie miała autorytetów i była zagubiona, ciągle poszukiwała, aż w końcu znalazła młodego człowieka, bodajże 16-letniego chłopaka, który z pasją opowiadał o Bogu. I ona w tym zobaczyła, można powiedzieć, swój pierwszy jakby autorytet. Człowiek, który chce ją wysłuchać i człowiek, który mówi o dobru, ale z drugiej strony popalał sobie trawkę, a co gorsza, jego towarzystwo brało jeszcze gorsze używki. Wchodzimy do parku, który nazywa się Magdeburg i zobaczcie, jest to park ogrodzony dookoła płotem i tutaj macie taką tabliczkę z napisem, że jest to park fair. Nie wolno na przykład wchodzić tutaj w nocy, jest on zamykany, nie można stawiać kempingów, grilli i tak dalej, a to wszystko jest spowodowane tym, że jeszcze przed 2015 rokiem i w momencie, kiedy toczy się jakby fabuła dzieci z dworca Zoo, pamiętajcie, tam mamy
tam mamy klub. A w całym tym parku zbiera się właśnie młodzież. Młodzież, która zażywa różne substancje oraz zaczyna się po prostu sprzedawać. I teraz jak zobaczycie, on cały jest odnowiony, są zrobione place zabaw. Natomiast kiedyś, no mówię, do 2015 roku to tak jeszcze nie wyglądało. Natomiast dalej jest taka historia, że on jest w nocy zamykany ze względu właśnie na bezpieczeństwo. I tak jak widzieliście ten znak, który pokazywał, że nie można tutaj obozować, to jest po prostu tylko taka przenośna, wiecie o co chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby bezdomni się tutaj nie zbierali. No teraz jest to ładny placek, ale nie wyglądał on zawsze tak jak teraz. To wszystko, te okolice są ze sobą powiązane. Klub Sound znajduje się niedaleko ulicy Kurfürstenstraße. Teraz Magdeburgplatz też znajduje się przy tym ciągu ulic, ale Kurfürstenstraße prowadzi dokładnie do dworca Zoo, czyli właśnie tam do głównej osi, gdzie nasi bohaterowie spędzali czas. I teraz, drogi weryfikatorze, musimy używać słów, które są niepopularne na YouTubie, czyli narkotyki, właśnie prostytucja i tak dalej, bo na tym opierał się właśnie schemat tej tragicznej historii Krystyny. I ten film jest też nagrywany jako ostrzeżenie, do czego może prowadzić brak opieki nad dziećmi i do czego może doprowadzić właśnie wchodzenie w narkotyki i tak dalej. Cały czas opowiadamy tak naprawdę o dziecku, które miało 13, 14, 15 lat, które tak naprawdę całe resztę życia też było zniszczone, więc cała ta oś zła opiera się właśnie na tych, w sumie na tych ciągu 3 ulic, bo od tego zaczęliśmy właśnie tę scenę. Słuchajcie, znaleźliśmy to miejsce na niemieckiej Wikipedii, ponieważ naprawdę długo sprawdzaliśmy. Do tego jeszcze mieliśmy informację, że ciężko je znaleźć, ponieważ jest ukryte najprawdopodobniej w takim blokowisku, czyli ten klub pewnie gdzieś tutaj był. Działał on prężniej w latach 70. i 80. To były jego złote lata, czyli muzyka techno, używki, nierząd, no i obok właśnie ten park, o którym już wcześniej mówiliśmy. Klub reaktywowano później jeszcze bodajże 2 razy, za każdym razem upadał, ponieważ już nie niósł za sobą takiej ekscytacji zachodem, jak to było w tych latach 70. i 80. No ale to bardzo ważne miejsce, które musieliśmy wam pokazać, aby opowiedzieć całość tej książki, tego filmu, który na pewno znacie. A teraz miejsce kulminacyjne i chyba najważniejsze, ponieważ jedziemy na dworzec Zoo. Ale dlaczego zoo? Ponieważ za nami jest ogród zoologiczny, największy w Berlinie i bardzo, bardzo stary. Natomiast jak się obrócimy, to chcę wam pokazać jedną rzecz. Tam stoi nasz samochód i chodzi taka pani, co nie? I tutaj jest płatny parking. I nie zdążyłem kupić biletu, a już prawie dostaliśmy mandat. Brakowało 30 sekund i leciałem do niej z karteczką. Pomysł mamy taki, aby przejść się po prostu, pokazać wam ten dworzec, natomiast to, co się działo w tamtych czasach, miało miejsce na jego tyłach. I w sumie może tam zaczniemy, bo tu można przejść bokiem. Mimo to, że miał 2 perony, to tak naprawdę było to serce całego Berlina zachodniego, ponieważ po pierwsze mieścił się w centrum, a po drugie to właśnie wszelkie towary i wszelkie podróże gdzieś dalej z tej wyspy odbywały się między innymi stąd, ewentualnie z lotniska. No i właśnie tutaj też cinkciarze, tutaj też oszuści, tutaj złodzieje, tutaj właśnie narkomani, no i prostytucja. To właśnie w latach 80. to wszystko tutaj miało miejsce, dlatego książka po prostu się nazywa Dzieci z dworca Zoo, czyli z tego dworca, który jest właśnie tutaj. I zobacz jedną rzecz, patrz ile tu stoi policji. Widzisz? No. Następna sprawa. To graffiti, które jest teraz pod mostem, jest napisane po polsku za autobusem i zawiera same wulgaryzmy. Nie wiem, czy widziałeś? Nie widziałem, ale zaraz się przyjrzę. I to jest to, natomiast jak teraz tak też nie chcemy tego robić bezczelnie, to jak zobaczycie to po lewej stronie już zaczynają się namioty bezdomnych. I teraz zobaczcie, tu mamy jakby główne wejście do dworcu, na dworzec, tak? Górą jeżdżą pociągi, a my teraz przechodzimy jakby na jego tyły. W tym przypadku mamy obok bardzo dużo policji, to co Kuba mówił, a mimo wszystko bezdomni tutaj śpią, bo ludzie ich tutaj nie wyrzucą stąd, bo po prostu nie mają gdzie iść, więc no wygląda to jak wygląda, a jak pójdziemy dalej, to pewnie znajdziemy jeszcze więcej takich jakby koczowisk. No, zobacz, masz już jakieś się materace zaczynają. Jebenstrasse, dokładnie. I tutaj jest to miejsce, gdzie wydawane są posiłki. I chyba nawet trafimy na taką scenę. Myślisz, że to tutaj? No tak, to jest tutaj. Tak jak masz ten ceglany mur, to nie? A no też kojarzę z tych zdjęć z tej strony. Tak, może tamtędy można wejść na ten dworzec. No jest, masz przeciwpodziemia na dworze. A, no to wbijamy, co nie? Jak można przejść. I te pasaże tam dalej tutaj, właśnie na to.
Mi się wydaje, że tutaj jest to miejsce, gdzie wydają posiłki, teraz bezdomnym, co nie? Ale to, gdzie oni się zbierali, to mi się wydaje, że było tu. Tu możemy przyjść kawałek dalej, poczekaj. Ten dworzec był przebudowywany, ale te przejścia podziemne i tak dalej to są aktualne. Moim zdaniem to jest tutaj. Tu. Ale nie tu, tylko tam dalej. Zaraz tam przejdziemy, poczekaj. Widać, że niektórzy jeszcze wykręceni, nie? Cały czas. Jakby widać, że motyw bezdomności dalej się tutaj przewija, bo widzieliśmy już parę osób i niektórzy byli już tacy trochę jak Kensington, co nie? No, ma nawet nie już, tylko jeszcze bym powiedział, że byli tacy. Tak, tak. Gotowi. Tak, gotowi. Przed i po, to są właśnie takich pasaży, powinniśmy poszukać. To jest scena z filmu. A tak wyglądają teraz te pasaże obecnie i tego trzeba poszukać. No ale tak jak właśnie No to dawaj, wbijamy tam. Teraz jest nowoczesny dworzec, wtedy też niby dworzec był nowoczesny. Tylko problemem było to, tak jak Konrad mówił, że to było główne centrum, jeżeli chodzi o Berlin Zachodni. To dla dzieci, dla narkomanów to też było takie niekończące się źródło klientów, że to nazwijmy, bo cały czas był ruch gwarantujący im anonimowość, no i dopływ łatwych klientów, ludzi, którzy wykorzystywali ich, żeby zyskać pieniądze i żeby mieli na kolejną działkę. Tutaj cała oś właśnie życia Czekaj, tych bo teraz bohaterów. przejdziemy na drugą stronę. Tylko, że w całym dworcu pewnie nie można kręcić, więc Zresztą trzeba chodźmy od uważać. A zewnątrz. druga sprawa, że tutaj raczej bezdomnych nie będziesz miał, bo stąd ich pewnie wyrzucają. No ale to my szukamy tego miejsca z filmu, tej galerii. To na zewnątrz i w prawo. Wiecie, my też tak teraz kręcimy z przyczajki ze względu na to, żeby po pierwsze nie wkurzyć ludzi, a po drugie też nie wiemy, czy do końca można. To jest ten pasaż. Czy można tak bezproblemowo filmować tutaj na tym terenie, co nie? To w tym miejscu właśnie dzieci wychodziły, czekały na swoich klientów, tutaj były skupiska właśnie w ogóle całe centrum ich życia, ale raz na jakiś czas pojawiali się nowi ludzie, dołączali do tej ekipy, ale też było jednoznacznie określone, jeżeli ktoś znikał, to dosłownie często oznaczało, że taki człowiek znikał, że albo przedawkował, albo został zabrany do ośrodka. Bardzo często to się równało z tym, że ci nastoletni ludzie po prostu tracili życie w wyniku przedawkowania, właśnie jakichś chorób, bądź po prostu w wyniku właśnie zabierania ich do ośrodków. Ale teraz można zauważyć, że dalej tutaj grupy młodzieży się kręcą. Nie oznacza to oczywiście, że biorą narkotyki, ale w tamtych czasach te grupy młodzieży dookoła dworca oznaczały jedno. To były właśnie dzieci z dworca ZOO. Dzieci, które szukały sposobu, jak zarobić na kolejną działkę heroiny. Oni zarabiali usługami, że tak powiem, cielesnymi na to, aby po prostu kupić no, różne używki, co nie? Co po prostu samo w sobie już było no, obrzydliwe, co nie? Jak mnie obcięli policjanci, tutaj stoją, nie wiem o co to chodzi, co nie, ale na razie filmujemy. Na chwilę obecną to bardziej bym się nie przejmował osobami bezdomnymi, tylko wiecie kim, jeżeli oglądacie krótkie filmy, że tak powiem, na YouTubie. I tutaj też jakaś impreza z Jagierkiem sobie siedzą. Bezdomni ewidentnie, co nie? Popijali sobie po prostu Jagierka, wiesz? No. Jagierka, czaisz? Bogato. Ale to jest też trochę tak, bo w książce było podkreślone, że problem był systemowy. Na zasadzie próbowali pomóc, ale takie jest symulowanie działań. I tutaj myślę, że jest podobnie, bo nie wiem, podobno w Berlinie są bardzo drogie mieszkania. Problem jest, można powiedzieć, z pracą, też jest problem często z narkotykami, dalej z alkoholem obecny, więc jakby Niemcy symulowali działania, że traktują na zasadzie są, to są, zostawmy tak, żeby nic z tym nie robić, nie? W zapisie? Słuchajcie, i udało nam się znaleźć naszego rodaka, który poniekąd też trochę tutaj mieszka. Sebastian, bardzo nam miło. Sebastian również będzie, można powiedzieć, kimś na wzór przewodnika, ponieważ jeszcze przejdziemy się z tobą i pokażesz nam tutaj, jak to wygląda, dobra? Pewnie. I super. I chciałbym ci zadać parę pytań, które na pewno nurtują ludzi, którzy nas oglądają, czyli jakbyś mi powiedział, jak się tutaj znalazłeś, skąd jesteś i przede wszystkim jak się tutaj żyje, jakbyś na początku... Ze Szczecina jestem i niekoniecznie dobrze się tutaj żyje. Sami pijacy i alkoholicy i narkomani. Okej, a powiedz mi, jak ty się tutaj znalazłeś? Przez przypadek. Bo uciekałem z Polski przed wyrokiem. A powiedz mi, czy chciałbyś wrócić do Polski, czy raczej No tutaj... nie widzi mi się leżeć za darmo. Okej, a czy masz tutaj jakąś pracę, czy to raczej jest takie, że ty tutaj Nie, jesteś? po prostu chleję za darmo i jaram za darmo i ćpam za darmo. Aha.
Ale to życie ci się podoba? To jest spoko dla ciebie, czy chciałbyś coś może zmienić? W Polsce to ja bym musiał się natrudzić, żeby palić za darmo i się nachlać za darmo. Czyli co, trochę z takiej wygody tutaj? Tak, z wygody, no. I powiedziałeś za kamerami bardzo ciekawą rzecz, jakbyś mógł nam o tym opowiedzieć. Czemu tutaj jest tak łatwo właśnie narkomanom, bezdomnym czy ludziom, którzy mają choroby alkoholowe tutaj żyć? Jakbyś powiedział o tej policji, co nam mówiłeś? Niemiecka policja nie zajmuje się alkoholikami, ćpunami. Można sobie pić, ćpać i jarać i... Czyli co, w ogóle widzą, bo widzieliśmy wcześniej ludzi, którzy mieli, wiesz, normalnie alkohol stał koło nich, co nie? I policja stała, no tak jak my teraz. Niemiecka policja się tym nie zajmuje. A nie ma jakiejś straży miejskiej, kogoś takiego? Nie ma czegoś takiego. Czyli można se pić, można se jarać, można se ćpać na samym środku ulicy. Czyli można powiedzieć, że bezdomni są pozostawieni sami sobie i dopóki nie upadniesz i nie Tak, tak. Dopóki nie robisz nikomu krzywdy, to A ty jesteś uzależniony, czy... od heroiny, no i chleje. I co, chciałeś wyjść, żeby nie ćpać, czy przestać kiedyś, czy... No tutaj trudno. Dobra, to jeszcze inną kwestię jakbym poruszył, jak po pierwsze no kwestię życia przede wszystkim mówisz, że łatwo tutaj nie jest, ale z drugiej strony dla kogoś, kto chce po prostu zażywać narkotyków czy pić alkohol jest idealnie, nie? Jest idealnie. Ale powiedz mi, jak wygląda taka korelacja życiowa, na przykład Polak z Polakiem, albo Polak z Ukraińcem, albo po prostu, i wiesz, te wymieszanie kulturowe, jak tutaj jeszcze są wojny, jakby tych gangów, można powiedzieć, krajów, czy raczej można znaleźć przyjaciela Turka albo przyjaciela Ukraińca? Można znaleźć przyjaciela. Tylko Polakom, jak jest się Polakiem, to nie można ufać Polakom. Bo Polacy siebie nawzajem okradają. A ten cały mistycyzm dworca Zoo dalej istnieje? Tak jak było w książce, w filmie? Nie. Czyli już, ale jakby problem narkotyków jest, ale już prostytucji nie. Nie. Czyli prostytucji tutaj raczej już nie ma czegoś takiego, tak? No to... Najbliżej po heroinę jest parę stacji umanych. Okay. A właśnie, a propos heroiny, bo jeżeli policja cię złapie z działką, to co wtedy, że masz... Nic, kompletnie nic. Musisz to tylko oddać. Jeżeli już się naprawdę? Żadnego wyroku? Nic. Czyli systemowo jest problem w Niemczech po prostu. Znaczy nie takim, nie wiem, karają czy to jest za to. problem, ale... Znaczy wiesz, tak z naszego punktu widzenia, no Niemcy pozwalają na to, żeby ludzie nie spali, bo wiesz... Ale to nikt nikomu krzywdy nie robi, właśnie o to chodzi. Czyli ty uważasz, że po prostu jest to dobre rozwiązanie dlatego, tak, bo tu jak ktoś sobie tylko chleje i ćpa i nic nikomu krzywdy nie robi, no to... Czyli po prostu jakby niszczysz swoje życie, ale nie ingerujesz w kogoś innego. Tak? Pewnie. A powiedz mi, jak sobie radzicie z takim tematem, bo idzie zima, co nie? Gdzie mieszkacie? Od dzisiaj, bo dzisiaj już jest 1 października, tak? Zgadza się. Od dzisiaj startują Mission Bahnhof. Można normalnie iść spać, dostać łóżko i spać aż do, czyli to jest do maja. Aż taki, do maja. Trochę jak Caritas, tak? Taka pomoc po prostu. No nie, dają ci za darmo łóżko. I tak masz codziennie aż do chyba 1 maja. Tylko to jest jakieś pomieszczenie takie specjalne, czy to jest jakieś coś w stylu hotelu? No w Berlinie jest kilka noclegowni. Okej. A słyszałeś o czymś takim, żeby ktoś wychodził z ulicy, czy z racji tego, że masz ten hotel, żarcie, te narkotyki, to wszyscy przychodzą i tak tutaj... Ile lat tu mieszkasz? No ja tutaj przyjeżdżam od 10 lat. Praktycznie co rok, tylko że teraz muszę zostać, więc... Czyli teraz jakby układasz sobie tutaj życie na dłużej, rozumiem? Tak. Dobra, i jako, że przyjeżdżasz tutaj co roku, to też już masz zaufanych ludzi, z którymi możesz żyć, czy tutaj na ulicy jest raczej dużo tak, że... kolegów. A jest tak, że możesz im zaufać, czy tutaj nigdy jakby się nie ufa do końca komuś? Nie no, ja ze Szczecina jestem, to jak są ze Szczecina, to po prostu to są moi dobrzy koledzy. Okej, czyli byś po prostu mógł im zaufać, tak? Tak. Czyli jakby się trzymacie razem. Jeszcze chciałbym się ciebie zapytać, bo mówiłeś, że miałeś niemiecki w podstawówce i mówisz po niemiecku. Więc dla kogoś, kto jest młody, ogarnięty i mówi po niemiecku, no to pracę jakąś tutaj znaleźć chyba nie jest ciężko. Pewnie. To jak nie ktoś chciałbyś... nie pije i nie ćpa, to Okej. i umie trochę po niemiecku, to Ile masz lat? 29. Żeby sprzątać tutaj ulicę i mieć minimalną krajową niemiecką, nie trzeba nawet po niemiecku mówić.
Czyli największym problemem jest to, że masz tryb życia, czyli właśnie narkotyki, picie alkoholu, nie chcesz z tego zrezygnować, dlatego też nie pracujesz, tak? Też. Okay. A zamierzasz jakby kiedyś jeszcze zacząć pracować, zmienić coś w tym swoim życiu, czy na razie ci się to podoba, jesteś młody, masz na to, wiesz, czas na zmiany i teraz po prostu żyjesz tak, jak chcesz żyć? To widzę, pan kolega bardzo prowokacyjne pytania zadaje. To jest oczywiste, no. Że chciałbyś coś zmienić w przyszłości, prawda? Może kiedyś. Czyli Ci wygodnie po prostu. Wygodnie. A powiedz mi jeszcze, może prowokacyjne kolejne pytanie, no ale to jest takie pytanie życiowe, nie? Że no jesteś jeszcze młody, tak jak mówię, masz na to czas, ale nie myślałeś o czymś właśnie, żeby się ustatkować, żona, dzieci, czy raczej to nie jest dla ciebie, bo nie chcesz, tak? Ja długo uzależniony od heroiny jestem. Ja po prostu fizycznie i psychicznie nie daję sobie rady, dlatego piję i ćpam. A jak ze zdrowiem? Ty dajesz radę w ogóle? Ciężko. Bez alkoholu ciężko. No bo tak też, wiesz, jesteś młody, ale wiesz, biorąc te narkotyki, alkohol i tak dalej, to niszczy sobie ten organizm. Właśnie nie boisz się tego, że to się w końcu skończy i dojść za Źle. szybko? Za szybko? No właśnie. Przykładowo, gdybyś chciał wyjść z tego, nie, to jest jakaś opcja, żeby ktoś cię wyciągnie z tego, czy to musi sam sobie w głowie włożyć? Mogę iść na misję. Wykąpać się, ciuchy dostać, spanie dostać, mogę przestać pić, ale to mogę, no. No możesz, ale nie chcesz. Słuchaj, no bym zakończył tę rozmowę. Dziękuję ci za szczerość, za to, co nam powiedziałeś. Powiem ci szczerze, wiem, że lubisz to życie, ale szczerze życzę ci tego, żebyś kiedyś się obudził i stwierdził, że no Że nie lubisz tego. że tego nie lubisz, że lubię, staniesz, powiesz, że chcę coś zmienić, znaleźć pracę, znaleźć, wiesz, żonę, mieć dzieci, żeby ci to wyszło, żebyś to miał i szczerze ci tego życzę, bo naprawdę jesteś ogarniętym chłopakiem i niewiele trzeba, mówisz po niemiecku przede wszystkim, niewiele trzeba, żebyś jakoś to życie sobie ułożył i tego ci szczerze życzę, jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że w przyszłym roku czy za 2 lata przyjedziemy tutaj i już będziemy mogli w kawiarni się napić kawy, a ty powiesz nam, że tu pracujesz, to jest moja żona. Tego ci życzę. To jest moja kawiarnia. To jest moja kawiarnia. No. A teraz może po prostu chodźmy też zobaczyć tą misję, która... No od 12 jedzenie. No to już. No to w sumie mamy 12:13, więc tam może już ktoś być chyba. W porównaniu do Polski, tutaj możesz codziennie się wykąpać, codziennie dostać ciuchy na zmianę i codziennie dostać jedzenie i to o różnych porach. Ale to w tym miejscu, gdzie idziemy? Czy Tak, to musisz... tak. I tego... Tam jest prysznic otwarty, możesz codziennie się wykąpać, możesz codziennie ciuchy dostać. I to mówisz, że to jest z tej takiej pomocy tutaj po lewej stronie, tak? W misji. Misją Bachowską. I to jest niemieckie wszystko. Tak, Rządowe. tak. Okej, czyli zaraz zobaczymy, bo teraz jest godzina 12, czyli mniej więcej pora obiadu, kiedy rozdają obiad. Od 12 jedzenie. Okej. Powinna być kolejka. No tak, to tak jak mówisz, bo to już w sumie 12:15. A i teraz tutaj, tak? Tak, Poczekaj, nie będziemy tam może do nich szli, to nie? Słyszysz? Sebastian. No, powiedz parę słów, to nie? Tutaj wydają mi jedzenie i ciuchy i nawet drukują ci po polsku kartkę i zaznaczasz, co potrzebujesz, na przykład skarpetki, bokserki, plecak na przykład, śpiwór, wszystko dostajesz. Polak? O Jezu, Czekaj, bo spotkanie. A tam macie prysznic codziennie. A skąd tylu Polaków? To jest jakieś, że akurat w tym miejscu. A nie, że akurat tu, co nie, wiesz. Ciebie można grać, czy nie chcesz? Nie chcesz. Proszę mnie, że nie mogę. No nie widać. Dobrze, jasne. Nie widać. Dobra, słuchaj. Lecimy. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Dobrego. Na raziowa. Skończyło się to na sam koniec tym, że za chwilę wszyscy zaczęli do nas się rzucać. Tak, nie nagrywaj. I nie nagrywaj, a za chwilę było za 15 euro to ci powiem wszystko, to nie? Więc nie skorzystaliśmy z Tylko tego. zobaczcie jedną rzecz, że metody inne, ale dalej zrobią wszystko, żeby mieć na tą kolejną działkę, bo o to chodziło, nie? Że
O jedzenie, a nie chodzi o jedzenie. Tylko wiesz co jest I jeszcze najlepsze? też chciałbym powiedzieć, bo się zastanawiacie, jak znaleźliśmy naszego przewodnika. A tak jak właśnie, wcześniej bo tego to powiedziałem. nawet ja nie wiem. Po prostu przechodził ktoś o polskich rysach, zagadałem, czy jest z Polski, on tak nieufnie podszedł, tak a co? No ja mówię, no, bo chcieliśmy porozmawiać. On mówi, no jak mi dorzucicie do wina, no to z wami porozmawiam. Ja powiedziałem, no słuchaj, no nie chcemy cię rozpijać, ale pójdziemy do sklepu i ogarniemy ci jedzenie. No i spoko, poszliśmy, czyli można powiedzieć win-win. Kupiliśmy mu jedzenie, ucieszył się, bo dostał jeszcze chipsy do tego, porozmawiał z nami, no i za to jeszcze chcieliśmy pójść tam dalej, ale jak widzieliście już zaczęli wszyscy krzyczeć, ciężko było nagrywać, więc trzeba było po prostu iść, bo też taki chaos nie ma sensu. Słuchajcie, naprawdę wiele emocji zazwyczaj mnie kosztują takie odcinki, ponieważ no jak słyszeliście na tym wywiadzie, z jednej strony Polak, który lubi to co robi, ale z drugiej strony jak zaczęliśmy poruszać tematy pracy, rodziny i dzieci, to widziałem, że no, można powiedzieć, że nawet się chyba trochę rozkleił, więc miejmy nadzieję, że ułoży sobie to życie i wyjdzie na plus, ale jeszcze wracając do Dzieci z dworca Zoo, bo to jest główny jakby temat tego wszystkiego, no jest to książka tragiczna, sama Christine, jeśli chcecie wiedzieć, co się z nią dzieje dalej, to w 2008 roku wydała książka, która opowiada o jej dalszych losach. W 96 roku urodziła syna, ale niestety w związku z tym, że ciągle wracała do tego nałogu, tego syna jej zabrali, mimo to, że go bardzo kochała. Zaczęliśmy od historii Dzieci z dworca Zoo i przeszliśmy do aktualnego tematu bezdomności i narkotyków. I słuchajcie, szczerze mówiąc, można powiedzieć, że problem jest systemowy, ponieważ tak samo jak sobie niemieckie władze nie radziły w latach 70., tak teraz pozwalając na wszystko. No, Sebastian mówi, że mu to pasuje, bo wszystko jest legalne, ale szczerze mówiąc, to mu nie pomaga. Tak naprawdę to tylko jeszcze pogarsza całą sytuację i jesteście świadkami, jak to wygląda. To jest zrzucenie tematu na łatwiznę, także po prostu ten Ja bym system nie powiedział, działa. że to nie jest legalne, tylko po prostu mają to gdzieś, Mają to systemowo. gdzieś i to jest straszne. Moim zdaniem powinno wyglądać to zupełnie inaczej. Jeśli doceniacie naszą pracę, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.